W dzisiejszym odcinku zajmiemy się instalacją chipów audio, które nie można zainstalować bardzo popularnymi metodami. I jest to jakby tutaj sterownik Voodoo HDA, sterownik ostatniej szansy właśnie dla tych układów audio, które nie zainstalujecie metodą na przykład Kexta Apple ALC. I tak, Voodoo HDA były to sterowniki kiedyś bardzo popularne. Powiem, iż jakieś 5-6 lat temu można było zainstalować wszystkie aktualnie karty audio za pomocą tych sterowników. Z tym, że aktualnie projekt ten praktycznie dzisiaj już jakby nie istnieje. To znaczy ostatnie pliki, jakie były tu dodane, to jest 2022 rok. Jeszcze jest tam wersja 3.0.2 dla Ventury, natomiast dla Sonome Sequoi jest po prostu wielka niewiadoma. I teraz tak, dlaczego używamy te sterowniki? Ponieważ jeżeli zawodzą inne metody instalacji, czyli znany Kext Apple ALC i nie można w żaden sposób zainstalować na przykład starej karty audio, to właśnie Voodoo HDA jest tą jedyną alternatywą tutaj. Ponieważ jest to sterownik, który jest niezależny całkowicie od systemu, to jest jego zaleta, a jednocześnie wada. Zaleta, ponieważ można zainstalować karty, które się nie da zainstalować inną metodą, natomiast wada, ponieważ jak wiadomo jest to pewna ingerencja tutaj w system, ponieważ sterownik ten dość mocno ingeruje w system. I tak, teraz na początek uwaga, jeżeli zabieracie się za instalację tego sterownika, koniecznie miejcie tutaj jakąś kopię bezpieczeństwa, ponieważ może się zdarzyć i system się nie uruchomi, że system się zawiesi po instalacji sterownika. Także nie ma tutaj żadnej gwarancji, że to Wam się uda. Natomiast mając kopię systemu, możemy swobodnie tutaj eksperymentować. Także tutaj nie ma jasnych reguł, po prostu który sterownik działa na którą kartę. Jest skąpa dokumentacja na ten temat, także nie ma tutaj nic pewnego. I tak, w raporcie systemowym zobaczcie, audio device, nie ma audio żadnego. Uruchomimy sobie taki programik tutaj, który nam to bardziej szczegółowo pokaże. Zobaczcie, jak się przyjrzymy bliżej, to jest multimedia audio device, Intel HD jakiś. Powiem Wam, że to jest tutaj karta bardzo stara, mianowicie AD 1822. Czyli Audio Device 1882, czyli taka karta, która po prostu nie jest obsługiwana przez Apple ALC w żaden sposób. Jest ona widoczna tutaj, jest widoczna Audio Device i jeszcze co jest widoczne tutaj, również jest widoczny kontroler na karty audio na karcie NVIDIA. I zobaczcie, output, input, nie wygląda to dobrze, żadnych tutaj urządzeń nie ma. I teraz przystępujemy do instalacji. I jeszcze przed instalacją jedynym warunkiem instalacji jest wyłączenie SIP tutaj. SIP wyłączamy standardowo jak w systemach Sequoia. Pokażę Wam, jak wyłączyć tego SIP-a. Tutaj w NVRAM musi być i w CSR Active Config musi być ta wartość 0.308.0.0.0. Potem trzeba zresetować, oczywiście zestartować komputer. Dla Was przygotowałem parę takich sterowników Voodoo HDA. U mnie działa na przykład ten 2.9, natomiast możecie na swoich komputerach spróbować 3.0.2, to jest najnowszy, 3.0.1, 2.99. Tam starsze sterowniki znajdziecie jeszcze na stronie projektu Voodoo HDA. I jeszcze są tutaj taki plik do preferencji, gdzie możemy z tej karty tego sterownika, gdzie możemy zmieniać po prostu wiele parametrów. Library i tu jest coś takiego preference path, coś takiego. I tutaj ten pliczek dajemy, pyk. Oczywiście musimy go potwierdzić.
to nie jest aż tak ważne, ale to czasami może ułatwiać nam różne rzeczy. I teraz instalujemy właściwy sterownik Voodoo HDA, tutaj wersja 2.9, bo powiem Wam, iż na moją kartę to działa, u Was to może być zupełnie inny sterownik, inna wersja. Instalujemy go dokładnie do sterowników, do katalogu Library tutaj Extensions. To jest taki katalog, gdzie dawniej były sterowniki instalowane, no teraz jest to niezalecane. Czasami OpenCore Legacy Patcher, tutaj jak widać, wrzuca nam te sterowniki, ale jest to jedyna metoda. Właśnie dawniej się instalowało w ogóle inaczej, natomiast teraz na systemie Sequoia, Sonoma, Ventura i Monterey również instalujemy właśnie tą metodą, jaką tutaj Wam pokażę. I aby zainstalować do tego katalogu te sterowniki, to nie wrzucamy bezpośrednio, ale musimy mieć pewien program, który nam to zrobi w sposób, który po prostu nie uszkodzi nam tego systemu. Czyli Kex Droplet macOS, wersja dla Sequoii. Ten programik ja tutaj oczywiście załączę, że on wymaga tutaj wymaga potwierdzenia, że chcemy, aby się uruchomił, czyli teraz wchodzimy do preferencji, tutaj wchodzimy na privacy, coś tam. Tak. I teraz ten sterownik po prostu, no tutaj jeszcze potwierdzamy również jak najbardziej, dobra. I tutaj ten sterownik po prostu przeciągamy do tego Kex Dropleta. Tutaj uważajcie dokładnie, bo tu się dzieją ważne rzeczy. OK. No, że tutaj chce dostępu, oczywiście trzeba mu pozwolić na to. I tu jest właśnie informacja, że on będzie instalowany do biblioteki, do Library Extensions, do tego katalogu tutaj. No i że SIP musi być wyłączony, oczywiście SIP-a mamy wyłączonego. Potwierdzamy, klikamy na LE. No dobra, teraz zrobimy sobie restart. No i proszę, pojawiły się już opcje, czyli Digital HDMI Out z karty NVIDIA. No i tutaj są wyjścia na płycie głównej, line out, headphones. No input to tutaj jest mikrofon oczywiście, jeżeli podłączymy. W każdym razie widzicie, iż metoda ta dała 100% efekt. Karta audio jest widoczna. I teraz możemy sobie sprawdzić tutaj jeszcze w raporcie systemowym, jak to wygląda. Audio, zobaczymy, co tu jest pod audio. Są wszystkie sterowniki Voodoo HDA, jak najbardziej. Możemy sobie zobaczyć jeszcze ten chipset.
HD Audio Controller, u mnie to jest AD1882, no i kontroler audio na karcie NVIDIA, oba są widoczne. No i teraz jeszcze sprawdzimy sobie w akcji, jak to działa, czy faktycznie jest ten dźwięk. I tutaj tak, tutaj macie wyjście z karty NVIDIA, z tym, że on pokazuje 4 i na któryś z nich jest aktywny. Czyli puścimy sobie jakąś muzyczkę tutaj, no i zobaczycie czy faktycznie to działa. Czyli najpierw przez HDMI Digital Out. Czyli któryś z tych powinien działać na pewno. Dobra. Natomiast wyjście z płyty u mnie jest Line Out Green Rear. I też zobaczcie, jak to idzie. No, też działa oczywiście. OK. I tu jeszcze możecie sobie zrobić ustawienia dodatkowe. Tu jest Voodoo HDA, preferencje. OK. I w tych preferencjach możemy sobie na przykład PCM, czyli zwiększyć tutaj głośność. No i różne tutaj jeszcze rzeczy zrobić, no ale to są już takie bardziej szczegółowe tutaj ustawienia. No i cóż wam jeszcze powiem, no jeżeli będziecie testować wasze karty audio, możecie skorzystać tutaj z tych sterowników właśnie na tej stronie. Metoda pozostaje taka sama, jak wam powiedziałem, natomiast mogą się zmieniać te sterowniki. Możecie spróbować 3.0.1, tam jest jeszcze 3.0.2 dołączony najnowszy, 2.9.7. Zobaczcie, ten projekt był rozwijany od 2013-2014 roku. Ja tu zainstalowałem sterownik 2.9.1 z 2018, czyli nawet taki stary sterownik zadziałał. I pamiętajcie, że jest to po prostu jakby metoda instalacji ostatniej szansy. Jeżeli wszystkie inne metody zawiodą, to możecie spróbować tą metodą właśnie zainstalować te sterowniki do karty audio. Natomiast normalnie instalujemy przez Apple ALC HDA, także tą metodą, która jest bardziej tutaj na dzisiaj popularna. I teraz tak, jeżeli będziecie chcieli usunąć dany sterownik, tutaj z tej i wgrać inny, Library, Extension, tu jeszcze wejdziemy tutaj, czyli usuwamy go ręcznie, natomiast po takim usuwaniu ręcznym przez Move to Trash należy pamiętać, żeby wejść do tego narzędzia Hackintosh Tool. I tutaj na przykład w Utilities jest takie narzędzie do naprawy tych tekstów. On robi jeszcze sobie jakby raz sprawdzenie tych wszystkich tekstów i po każdym usunięciu warto zrobić coś takiego, iż kliknąć tutaj na Rebuild Text Cache. I wtedy jak już usuniecie, ja tu nie będę usuwał, ale jak już usuniecie ten tekst, no to potem można testować następny właśnie za pomocą tego narzędzia, które tutaj przedstawiłem. On tutaj, że tak powiem, naprawia te teksty wszystkie, także jeżeli tego nie zrobicie, no to na przykład może być jakiś reset, restart. No i w ogóle jeszcze jedna uwaga,
Po instalacji tych sterowników przy pierwszym uruchomieniu może być restart, nawet po drugim może być restart. Ale tak jak mówię, no zawsze starajcie się zrobić kopię systemu, żeby tą kopię systemu mieć na wszelki wypadek, bo to jest metoda no bardzo taka inwazyjna i metoda, która no może doprowadzić do zawieszenia systemu. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i komuś się to bardzo przyda. I jeszcze jedna tutaj mała uwaga, mianowicie istnieje możliwość modyfikacji tego Kexta w własnym zakresie. Na przykład jeżeli wejdziemy sobie tutaj, otworzymy go przez Show Package Contents, wchodzimy tu i ten plik otwieramy edytorem, no najlepiej BB Edit, taki edytor jest. Otwieramy go i tu jest możliwość pewnej zmiany różnych parametrów tego Kexta. Najważniejsze chyba dla nas będzie gain, czyli podbicie jakby głośności, czy PCM. Tu możecie sobie zmienić na przykład na 100, jeżeli chcecie, żeby ten dźwięk był trochę głośniejszy, natomiast nie chcecie ustawiać tego w preferencjach. Także takie są możliwości modyfikacji. No wystarczy tutaj go zapisać po tych zmianach i zainstalować. Także no to też miejcie na uwadze. I cóż, wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Zapraszam do oglądania moich następnych produkcji.